W fantastycznych fundamentach wracamy dziś za wielką wodę, aby przyjrzeć się jednej z najważniejszych postaci w historii amerykańskiej społeczności science fiction, Frederickowi Paulowi. Przez ponad 70 lat działał on aktywnie m.in. jako pisarz, redaktor czy agent literacki. Pochylimy się też dłużej nad jego wizją z książki Człowiek Plus, która w dość oryginalny sposób podeszła do tematu zasiedlania obcych ciał niebieskich. Zapraszam. Frederick Paul przyszedł na świat w Nowym Jorku w 1919 roku. Nauka i technologiczne nowinki fascynowały go już jako chłopca. W tamtych czasach brakowało jednak odpowiednich źródeł do zgłębiania takich zainteresowań. Lukę tę wypełniły mu magazyny poświęcone fantastyce naukowej, które zaczął czytać w wieku 10 lat. To właśnie one zachęciły go do spróbowania własnych sił w pisaniu. Już jako 12-latek tworzył pierwsze, krótkie opowiadania inspirowane przeczytanymi historiami, choć żadne z nich nigdy nie ujrzało światła dziennego. W wieku 17 lat porzucił techniczne liceum na Brooklynie, by w pełni poświęcić się science fiction. Był współzałożycielem działającej na terenie Nowego Jorku grupy fanowskiej zwanej Futurianami, jednego z najbardziej wpływowych klubów science fiction w historii. Wielu jej członków, podobnie jak sam Paul, zostało pisarzami i redaktorami. To tam narodziły się przyjaźnie, które przetrwały dekady, między innymi z Cyrillem Kornbluffem, Isaakiem Asimovem i Damonem Knightem. W tym czasie zajmował się również wydawaniem fanzinu Mind of Man, w którym publikował głównie własne teksty. Jego pierwsze komercyjne próby literackie przypadają na końcówkę lat 30. Debiutował wierszem Elegia dla martwego satelity Luny, opublikowanym w październikowym numerze Amazing Stories z 1937 roku. Pierwsze opowiadanie, napisane wspólnie z Cyrillem Kornbluffem, nosiło tytuł Przed Wszechświatem i ukazało się w lipcowym numerze Super Science Stories w 1940 roku. W podobnym okresie miało miejsce jeszcze jedno istotne wydarzenie w jego życiorysie. W 1936 roku Paul dołączył do Ligi Komunistycznej. Jego własne poglądy nie były stricte marksistowskie. Duży wpływ wywierali na niego inni członkowie Futurian, z których wielu otwarcie prezentowało skrajnie lewicowe przekonania. Sam Paul podjął tę decyzję głównie jako wyraz buntu przeciwko rodzącemu się w Europie nazizmowi. Ze swojego członkostwa zrezygnował w 1939 roku, po podpisaniu przez komunistów i nazistów paktu Ribbentrop-Mołotow. Gdy wybuchła II wojna światowa, Paul został redaktorem dwóch magazynów, Astonishing Stories i Super Science Stories. Płaca była jednak niska, co powodowało u niego frustrację. Dodatkowo po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny, rynek wydawniczy uległ załamaniu ze względu na rosnące ceny papieru. Ostatecznie Paul zrezygnował z funkcji redaktora i w kwietniu 1943 roku zaciągnął się do wojska. Ze stopniem sierżanta służył jako meteorolog w siłach powietrznych aż do zakończenia globalnego konfliktu. O powojennych nastrojach wobec Związku Radzieckiego i komunistycznej ideologii nie muszę Was zapewne uczyć. Młodzieżowa przeszłość Paula w czerwonych strukturach dawała o sobie znać. Nie był jednak prominentnym ani długoletnim działaczem partii, dlatego nie trafił na czarne listy. Igrał jednak z ogniem, gdy w 1952 roku, w szczytowym okresie makkartyzmu, wydał wspólnie z Cyrillem Kornbluffem powieść znaną w Polsce pod tytułem Handlarze kosmosem. Książka ta, uznawana za jedno z najlepszych dzieł w historii science fiction, to dystopijna satyra. Gdy słyszymy to określenie, najczęściej przychodzą nam na myśl antykomunistyczne traktaty pełne absurdów czerwonej biurokracji. Handlarze kosmosem mieli jednak wyraźnie antykapitalistyczny charakter, opowiadając o świecie zdominowanym przez megakorporacje i wszechobecny marketing. Z tego powodu część czytelników i krytyków wciąż postrzegała Paula jako społecznie zaangażowanego pisarza science fiction, co w czasach zimnej wojny bywało ryzykowne, ale też nadawało jego twórczości oryginalne, krytyczne ostrze, które ją wyróżniało. Od końca wojny do początku lat 60. Paul trudził się bardzo szeroką gamą zajęć. Pracował jako agent literacki, m.in. dla Isaaca Asimowa. Pisał powieści, opowiadania i artykuły dla magazynów i prasy. Był dyrektorem do spraw reklamy, a także dalej rozwijał społeczność science fiction, zakładając wspólnie z Judith Merril, swoją przyszłą żoną, kolejny klub fanowski. Klub Hydry. A skoro już wspomniałem o wątku żon, to choć zazwyczaj staram się oddzielać sferę twórczości od życia prywatnego, to w tym przypadku nie sposób tego pominąć. Paul prowadził bowiem bardzo burzliwe życie, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. W latach 1940-1952 trzykrotnie się żenił i rozwodził. W sumie miał aż 5 żon. Każda z nich była związana z literaturą, a 4 ściśle z kręgiem science fiction. Jak widać, autor nie potrafił rozstać się ze swoim ukochanym gatunkiem nawet na moment. W latach 60.
80. Paul odsunął maszynę do pisania na bok i skupił się głównie na pracy redaktorskiej. W latach 1959-1969 pełnił funkcję redaktora naczelnego magazynów Galaxy Science Fiction oraz Worlds of Eve. Ten drugi pod jego kierownictwem zdobył 3 razy z rzędu nagrodę Hugo dla najlepszego magazynu science fiction. Kolejne dziesięciolecie, czyli lata 70., przyniosło początek złotej ery Frederika Pola jako powieściopisarza. Zdobył wówczas liczne nagrody i wyróżnienia za swoje książki. Jedną z nich był Człowiek Plus, nasz dzisiejszy punkt główny programu. Historia tej książki rozgrywa się w przyszłości oddalonej o kilka dekad od czasu jej powstania. Na Ziemi, jak to często bywa w dziełach science fiction, sytuacja nie wyglądała najlepiej. Przeludnienie, niedobory żywności, a nad światem wciąż wisiało widmo zagłady nuklearnej. Klasyczny zestaw lęków epoki zimnej wojny. Amerykański rząd, stojący na czele tzw. wolnego świata, zapoczątkował wówczas program kosmiczno-medyczny o nazwie Człowiek Plus. Jego celem było umieszczenie człowieka na Marsie, zarówno po to, by zapewnić przetrwanie gatunku ludzkiego w razie globalnego konfliktu, jak i by zaanektować czerwoną planetę dla potomków pielgrzymów. Nie planowano powolnej terraformacji, która mogłaby zająć całe wieki. Zamiast tego planowano stworzyć podstawową infrastrukturę, system podziemnych upraw i ciśnieniowych kopuł, zdolnych do utrzymania przyszłych kolonistów. Kluczową rolę w realizacji tego planu miał odegrać stworzony w ziemskich laboratoriach cyborg, hybryda człowieka i maszyny, zaprojektowana tak, by mogła samodzielnie funkcjonować na powierzchni Marsa bez konieczności używania skafandra. Taki wybór podyktowany był presją czasu. Komputerowe analizy wskazywały bowiem, że do eskalacji globalnego konfliktu pozostawało coraz mniej dni. Do programu zgłosili się ochotnicy, osoby o odpowiednim doświadczeniu, profilu psychologicznym i co najważniejsze, gotowe na oddanie swojego ciała w ręce naukowców. Zwłaszcza ten ostatni warunek wymagał od przyszłych cyborgów nie lada martyryzmu. Pierwsze spotkanie czytelnika z efektem programu Człowiek Plus należy do wstrząsających. W sali zgasły światła. Za podium rozjaśnił się ekran telewizyjny. Ekran pokazywał człowieka. Nie wyglądał on jak człowiek. Dla oka był potworem. Zamiast oczu miał świecące kule z czerwonymi facetami. Nozdrza otwierały się w fałdach ciała, podobne do kreciego ryja z gwiazdką nosa. Sztuczny naskórek miał barwę naturalnej, głębokiej opalenizny, lecz wygląd skóry przywodził na myśl nosorożca. Nic, co dało się w nim zobaczyć, nie przypominało tego, z czym się urodził. Oczy, uszy, płuca, nos, usta, układ krążenia, ośrodki percepcyjne, serce, skóra – wszystko zostało wymienione bądź wzmocnione. Zmiany rzucające się w oczy stanowiły zaledwie czubek góry lodowej. To, czego dokonano w jego wnętrzu, było o wiele bardziej złożone i o wiele ważniejsze. Został na nowo zbudowany tylko po to, żeby go przystosować do życia na powierzchni planety Mars, bez korzystania z aparatury pomocniczej. Fabuła książki śledzi kolejne etapy przemiany człowieka w cyborga. Pokazuje problemy technologiczne, konflikty personalne, naciski polityczne i biurokratyczne z góry. Kluczowa jednak pozostaje perspektywa samego bohatera. Wraz z kolejnymi operacjami i wszczepami zmienia się jego ciało, ale też psychika i spojrzenie na świat. Mimo zmian zewnętrznych, jego mózg, poza drobnymi usprawnieniami pozwalającymi lepiej przetwarzać nowe bodźce, funkcjonuje jak u zwykłego człowieka i odczuwa te same emocje. Jedna z nich, tak ludzka jak zazdrość, była blisko położenia projektu wartego miliardy dolarów, będącego ostatnią nadzieją ludzkości na przetrwanie. Czy wizja Paula miałaby dziś rację bytu? Wiele elementów Człowieka Plus, od protez i neuroimplantów po bioprinting, istnieje już w rzeczywistości lub jest testowane w laboratoriach. Jednak nawet pomijając kwestie etyczne związane z tworzeniem hybryd ludzi i maszyn, skala zmian opisana w książce sprawia, że taka koncepcja jeszcze przez dziesiątki, a może nawet i setki lat pozostanie jedynie w sferze science fiction. Do tego czasu zapewne powstaną dużo bardziej poręczne i elastyczne skafandry kosmiczne, pozwalające na komfortowe poruszanie się w przestrzeni kosmicznej i na powierzchni innych ciał niebieskich. O rozwoju robotów mogących nam pomóc w budowaniu kosmicznej infrastruktury nie wspominając. Rok po Człowieku Plus ukazała się chyba najsłynniejsza książka Paula, Gateway, która zapoczątkowała cykl o rasie Hitchi. Powieść zdobyła wszystkie najważniejsze nagrody w gatunku science fiction. Jej fabuła opowiada o odkryciu w przestrzeni kosmicznej technologii obcej cywilizacji, w tym statków kosmicznych na tytułowej asteroidzie Gateway. Ludzie metodą prób i błędów zdołali je uruchomić i opanować podstawy obsługi. Problem w tym, że cel każdej podróży był zaprogramowany z góry. Nikt zatem nie wiedział, dokąd statek ich zabierze, ile potrwa lot, ani co ich czeka na miejscu. Mimo to poszukiwacze przygód i zdesperowani śmiałkowie decydowali się na lot w nieznane, licząc na bogactwo i sławę. Jeśli chcielibyście zapoznać się z twórczością Paula, seria Gateway będzie zapewne najlepszym punktem wyjścia. Zwłaszcza, że wydawnictwo MAG wydało w 2024 roku zbiór 2 pierwszych tomów, a dosłownie przed 2 tygodniami do księgarni trafiły części 3 i 4.
Kolejne lata nie były dla Frederika Pola bynajmniej czasem odcinania kuponów czy spokojnego dryfowania ku emeryturze. Pozostał aktywny. Pisał kolejne powieści, prowadził wykłady, wspierał młodych autorów i zasiadał w kapitułach prestiżowych nagród science fiction. Jego ostatnia powieść ukazała się w 2011 roku, gdy miał 91 lat, kończąc tym samym trwający 74 lata okres twórczy. W 2009 roku Poll zaczął prowadzić internetowego bloga. Jego wpisy dotyczyły rozmaitych tematów. Od najnowszych odkryć naukowych, przez refleksję o bieżącej sytuacji społecznej, aż po wspomnienia dawnych, często już nieżyjących przyjaciół i ich twórczości. Czasem dzielił się tam nawet przepisami kulinarnymi. Ostatni wpis zamieścił 2 września 2013 roku. Tego samego dnia został przewieziony do szpitala z powodu złego samopoczucia, gdzie zmarł wskutek niewydolności oddechowej. Frederick Poll odszedł w wieku 93 lat, z których większość poświęcił na rozwój fantastyki naukowej. Jako fani tego gatunku teraz my powinniśmy zadbać o to, aby pamięć o nim nie zginęła. A najlepszym sposobem, by uczcić życie autora, jest sięgnięcie po jego twórczość. W dzisiejszych fantastycznych fundamentach to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.